Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co Waldek ostatnio pokazywał, czyli jak sprawić, żeby elektrownia uwierzyła w to, że mamy popsuty licznik, ten ich popsuty licznik. Zapraszam na odcinek. I witam wszystkich. Słuchajcie, widzimy się przy mojej rozkopanej rozdzielni, bo znowu coś zamierzam w niej robić i czasami to już mi się nawet nie chce jej zamykać. Bo pokażę Wam filmiki w przyszłości, bo teraz robię 3 takie potężne rozdzielnie, większe nawet chyba od moich. Jedna na pewno dużo większa. Ale o co chodzi? Z elektrownią jest trudno wygrać. Dlaczego? Bo elektrownia... Boże... To moja żona... życiu bym się nie domyślił. Bo elektrownia twierdzi, że ich liczniki są zawsze super ekstra i ten. I jak to z nimi wygrać? Jest ciężko, bo albo musicie zamówić od nich ekspertyzę, albo im jakoś udowodnić, że Wy macie inne pomiary. Jak to zrobić? Dużo ludzi sobie teraz montuje, powiedzmy tego bądź innej firmy. Czyli to, co ja ostatnio u kolegi montowałem. Pokazywałem Wam? Nie pokazywałem. Będzie z tego filmik. Czyli tego rozwiązania typu. Tylko co jest z tym? To nie jest licznik. To jest miernik, tak? Nazywają to miernikiem. Monitor, przepraszam. Te urządzenia są monitorem. I jaki jest z tym kłopot? Taki, że one nie mogą nie spełniać normy. Nie mają certyfikacji. I co teraz zrobić, żeby to udowodnić? Możecie sobie założyć liczniki z certyfikacją, tylko jest jedna uwaga i tutaj nawet to nieraz słyszałem, że liczniki muszą mieć tak zwanego MID-a. Tu Wam się wyświetli, co to jest ten MID. Chodzi generalnie o to, że muszą mieć tą odpowiednią certyfikację i jeśli chcecie się dogadać z elektrownią, bądź jeśli, drugi bardzo ważny warunek, macie mieszkania wynajmowane, tak? Powiedzmy jeden główny licznik i chcecie założyć podliczniki poszczególnym lokatorom, to te liczniki muszą mieć MID-a. Jeśli nie mają MID-a, to ten lokator wynajmujący pójdzie do sądu i bez kłopotu może powiedzieć, że Wam nie zapłaci za prąd, bo Wy nie macie udokumentowanego tego, co on zużywał z certyfikacją. Pompa się włączyła. Czyli musicie mieć MID-a na tym liczniku. I tak, macie dwa sposoby. Takie proste. Czyli normalnie montujecie sobie tak jak tu mam te liczniki, one bodajże mają nawet MID-a z certyfikacją i chodzicie sobie odczytywać. Albo możecie mieć coś bardzo fajnego. Bo teraz tak, byłem u chłopaków, zgarnąłem u nich do testów dwie rzeczy. Pierwsza to jest coś takiego i mam zamiar podmienić sobie liczniki, te, które mam pomontowane. Już Wam pokazuję te liczniki. Słuchajcie, ja mam tu pomontowanych dużo tych liczników, bo zobaczcie, tu jest licznik na kosiarkę, jest licznik na jacuzzi, nie, tu jest na kosiarkę, tu jest na jacuzzi. O Boże, tu jeden jest na drukarki i drugi jeszcze jest na coś, już nie pamiętam nawet na co, bym musiał zobaczyć notatki, to mam jeszcze licznik na sam salon. Więc ja mam tych liczników trochę pomontowane, nie wiem czy ktoś ma więcej, a tu jeszcze jest na pompę osobny. Nawet zdublowany, bo ten i ten, wtedy tych nie było jeszcze, to zamontowałem sobie taki. I o co chodzi? Na takim liczniku musicie chodzić, szukać, sprawdzać, który to jest element. Można, ale nawet nie macie archiwizacji. Tak jak ja teraz, dlaczego chcę zamontować te liczniki? Znaczy monitory, przepraszam, te monitory. Bo one mają super archiwizację. Teraz Wam pokażę przebitki, jak to wygląda. One potrafią przeliczać, na jaką taryfę jest Wam najkorzystniej, pokazywać zużycia każdego dnia. Takie fajne liczniki z bardzo fajną telemetrią. Tylko co jest tutaj z tymi licznikami? One tego nie mają. To jest zwykły licznik taki, który Wam pokazuję. Czy taki licznik może mieć telemetrię? A i owszem, byłem ostatnio u chłopaków i zabrałem z półki i później im oddam, bo potestuję i oddam. Coś takiego. Modbus Energy. I wiecie co? To jest urządzenie, które potrafi Wam ze zwykłego licznika z Modbusem, tam jest lista liczników, które wspiera to urządzenie, odczytać dane po Modbusie i zrobić taką samą, identyczną wykresy, telemetrię całą, jak ten licznik, znaczy ten monitor energii,
Z tym, że tamten z tego Modbusa macie już z tą homologacją MID, bo to nie jest, ten Modbus nie odczytuje wartości energii niczego, tylko ten Modbus, zobaczcie, powinien się przełączyć na produkt. Nie bardzo chcę się przełączyć na produkt. Uczę się kamery. On nie mierzy wam tej energii elektrycznej, on nie służy do pomiaru, tylko on odczytuje to, co licznik z homologacją, z certyfikatem odczytuje i po prostu zapisuje to w chmurze, żebyście mogli sobie do tego podejrzeć. Czyli mając zwykły licznik z homologacją, z MID-em, montujecie coś takiego i macie to samo, no niestety drożej, ale jakby było to, czyli z pełną telemetrią, tylko że ma to homologację. Takie monitory energii tego elektrownia wam w życiu nie uzna. Nie uzna wam tego sąd, nikt wam tego nie uzna, to jest tylko dla was. One mają, jak ja testowałem, różne urządzenia, chyba 3 czy 4 takie urządzenia testowałem, to one mają nawet do 10% pomyłki. Ten akurat, co wam pokazuję, wychodził mi na 3 sztukach, które testowałem, miał, chyba największa sztuka miała 1,5% względem licznika z homologacją, więc to jest bardzo dobrze, ale każdy z tych liczników miał troszeczkę inny błąd. I właśnie tutaj chodzi o tą certyfikację, że one w życiu nie dostaną certyfikacji. Potrzebujecie licznik z certyfikacją, żeby się wykłócić w sądzie z elektrownią, z kimkolwiek. Ja teraz będę przemontowywał te liczniki i słuchajcie, one też są na tyle fajne, bo do tego to podpinacie po prostu zasilanie i 2 kabelki i to leci po Wi-Fi, natomiast do tego podpinacie w ten sposób, jak podpinacie MEWA trójkę, czyli to wam może pokażę, jak to wygląda. Widać mnie? Widać mnie. Słuchajcie, pudełeczko otwieramy przy was. To jest 40-amperowy pomiar. Jak to wygląda? Licznik jednofazowy, malutki i ma wejście na zasilanie i na przekładnik. Przekładnik wygląda identycznie jak w przypadku MEWA trójki, tylko że jest jeden. Ważne jest, że jak montujecie, to tu macie strzałeczkę, jeśli byście chcieli pomiar dwukierunkowy, powiedzmy do falowników jednofazowych, czy do czegokolwiek, to musicie dobrze według instrukcji zamontować tą strzałkę, czyli w kierunku pomiaru i te kabelki też trzeba w odpowiednie miejsca wkręcić. Wszystko jest w instrukcji napisane. Więc montaż jest o tyle prosty, że montujecie to po prostu 2 kabelki, nie przychodzi wam tu duże natężenie przez ten licznik, a to montujecie na kablu, który chcecie mierzyć. Ja mam zamiar teraz sobie takie 2 liczniki podmienić. Jeden na pewno na klimatyzację, o to jest ten licznik, który mi zginął. Jeden na pewno na klimatyzację i zastanawiam się, czy na kosiarkę, może sobie zamontuję na kosiarkę, też tego, żebyście widzieli, a Modbusa sobie zamontuję na drukarki. I wtedy będzie wszystko wiadomo, tak? Więc zobaczycie zaraz, jak to zamontowałem. Powiem wam, jak to u mnie wygląda. Tu mam zabezpieczenie osobne na klimę. To zabezpieczenie przełożyłem tutaj przez licznik i tu są kabelki od klimy, gdzieś tam mi wpadły. Bo kiedyś tego nie miałem, ale celowo pod filmy zrobiłem. I klimatyzacja przez 3 sezony działa mi już aż 2,5 MW, więc to jest sporo. Dobra, udało się zdemontować. Tu już są z powrotem wsadzone, bo tu kiedyś był. I wiecie co? Teraz wam pokażę coś niesamowitego, co można zrobić z takim licznikiem. Ten licznik wcześniej był na takim kabelku. Gdzie on tu jest? To jest chyba 6 kwadrat. W tym momencie ten nowy licznik, ten, ja zamontuję sobie na takich kabelkach. Ja nie wiem, to jest nawet chyba nie 0,5. I uwierzcie, że to będzie działać. A zrobię to tylko dla was, ale to jest chyba połóweczka. A wiecie dlaczego? Bo on potrzebuje tylko do podtrzymania elektroniki. To zasilanie i do pomiaru, ale to nie ma tam żadnego obciążenia, więc całe obciążenie, które jest badane przez tutaj, gdzie ja go mam. To, co wam już wcześniej pokazywałem, przez to urządzenie. Czyli ja to zapnę tu na kabelkach i polecę sobie tu z licznikiem do góry. Udało się. Licznik, jak widzicie, założony od góry, podłączony na dole też podłączone. Pomiary. Włączyłem. Widzicie? Widzicie? A nie widzicie, teraz widzicie. Mruga. Dobra, jest faza, bo to też pokazuje, czy jest faza i jest status. I teraz teraz muszę przejść, zrobię wam z aplikacji, jak wygląda tutaj dodawanie tego całego urządzenia. A później zobaczycie wszystkie te wyciągi, jakie można z niego wyciągnąć. Znaczy statystyki.
Dobra, pozwólcie, że będę to mówił to, co się dzieje na ekranie. Słuchajcie, to jest aplikacja, która jest wykorzystywana też w moim Smart Domie, bo te systemy niedługo się połączą i będę mógł to wszystko wykorzystywać. Jak widzicie, wchodzę sobie w dodawanie urządzeń Foxa, bo to jest z tego samego systemu, co Smart Dom, tylko że po Wi-Fi. Widać, że mi wykryło już licznik, łączy się mi na obecną chwilę po Bluetoothie. Tak, bo moduł, jeśli nie ma kontaktu z Wi-Fi, możesz się z nim połączyć po Bluetoothie i go skonfigurować właśnie na pierwsza konfiguracja zawsze leci po Bluetoothie. Następnie dajemy hasło do Wi-Fi. W tym momencie urządzenie nam się połączy z zadaną siecią Wi-Fi i będziemy mieli do niego dostęp już przez sieć internetową. Niekoniecznie musimy stać koło niego, żeby łączyć się Bluetoothem. Jak widzicie, następuje tutaj konfiguracja tego urządzenia. Nawet bardzo szybko to, jak widzicie, przebiega. Jest wszystko zapamiętane. Urządzenie zostało dodane do chmury. Wracamy do aplikacji, bo przez przypadek wyszedłem. Jak widzicie, mam tutaj wszystkie ikonki Smart Domu. Wchodzę sobie na Foxa i tutaj mam już u góry Energy 1, czyli to jest ten moduł, który właśnie dodałem. Zmieniam sobie mu nazwę. Oczywiście mogłem zrobić to wcześniej, ale się zagapiłem. Na klimatyzacja. Potwierdzam nazwę, pewnie tam jeszcze jakaś aktualizacja będzie. Włączam telemetrię, bo to jest bardzo ważne, żeby zapisywać dane z licznika w chmurze, żeby mógł to później analizować. Należy zrobić jeszcze aktualizację, bo wiadomo, najnowszy soft jest na ogół najlepszy. Ta aktualizacja będzie chwilę trwała. Po skończonej aktualizacji dostajemy z powrotem dostęp do urządzenia i jak widzicie do wszystkich statystyk, do jego IP, czasu działania, adresu MAC. Tutaj jeszcze zaraz pokażę Wam bardzo fajne rzeczy, które można zrobić z tymi urządzeniami, ponieważ posiadają one wsparcie dla zdalnego dostępu, czyli coś takiego, co niektórzy lubią, czyli powiedzmy MQTT dla urządzeń typu Home Assistant. Tutaj możecie włączyć i to bardzo fajnie wyskakuje. Zaraz Wam też pokażę, jak to wyskakuje w Home Assistancie po prawidłowym skonfigurowaniu MQTT. Możecie też włączyć dla niego REST API. Jeśli wiecie, co to jest, no to tak jak najbardziej to też działa na tym urządzeniu i bez kłopotu można to tutaj obsługiwać. MQTT skonfigurujemy jak każde inne, każdy ma tam inne nazwy. Ja tutaj wprowadzam akurat te przykładowe plus hasło. Więc widzę, że jeszcze aktualizacja się w międzyczasie nowa pojawiła po tej ostatniej. I mamy gotowy licznik z danymi i z dostępem przez Home Assistanta w tym momencie wprowadzonym. Tak, ja tu jeszcze hasło muszę wprowadzić do swojego Home Assistanta, do MQTT i to wszystko będzie za moment hulało. Pokażę Wam, jak to wygląda w Home Assistancie. Tylko proszę na mnie nie krzyczeć, że mam bałagan w Home Assistancie, bo ja go używam tylko sporadycznie i nienawidzę go aktualizować, bo zawsze mi się wszystko wysypuje. Więc przechodzimy sobie do MQTT. Zobaczcie, ja już mam 6 urządzeń różnego typu i mam tutaj podpisane te urządzenia. Jeśli sobie wejdę, powiedzmy, w drukarki, tak, to zobaczcie, że tutaj mam wszystkie parametry właśnie z tego modułu, który został podpięty do drukarki. To jest nowy moduł podpięty pod licznik, bo to jest już ten Energy Modbus, więc tutaj widzicie, że został odczytany licznik z całkowite zużycie 2 MW 300 W. Przejdźmy sobie może do tego klimatyzacji, albo wiecie co, ja Wam pokażę pompę ciepła, bo tutaj będą ciekawsze odczyty. O, tu macie trójfazowy licznik, który pokazuje Wam wszystkie parametry, jakie ten licznik zwraca po MQTT i z tym możecie różne cyrki robić. Dobra, przejdźmy sobie na jakieś inne ciekawsze urządzenie, z którym mam zrobioną jakąś powiedzmy integrację, czyli wchodzimy sobie, dajmy na to na pralkę. Jak widzicie, tutaj są pomiary pralki, ale tutaj mam też z nią zrobioną automatyzację. I gdzie jest ta moja automatyzacja? Może... Nie wiem, dlaczego mi tam ta automatyzacja nie wyskoczyła, ale to jest norma przy Home Assistancie. Patrzmy sobie na automatyzację dla pralki. Mamy, że jeśli przez minutę będzie powyżej 0,1 odczyt z current, czyli z natężenia, to znaczy, że pralka się włączyła i wtedy trzeba ustawić status pralki na włączony bądź wyłączony, na włączony tutaj akurat. I nadać komunikaty przez głośniki, że pralka została włączona. I to jest wszystko. Podobnie jest z pralką, kiedy zakończy pranie, to wtedy ustawiam jej status na pralkę wyłączoną i mam powiadomienie przez głośniki, że pralka została wyłączona. Przejdźmy teraz do tego, co ten system potrafi, jeśli mamy dostęp do telemetrii. Czyli jak tu widzicie, kilka urządzeń mam. Pokażę Wam jedno z ciekawszych, ponieważ niektóre to są tylko zużycia, ale powiedzmy taką pralkę możemy sobie zobaczyć, jak wygląda u mnie zużycie
miesięczne, roczne, całkowite, ile mi pralka wzięła, jak wyglądają napięcia na pralce. No ogólnie wszystkie widzimy, kiedy było prane, ile dane pranie zużywa, ale to jest mało ciekawe. Bardziej ciekawe jest to, jeśli macie podpiętą pralkę, moduł pod jakieś domowe gospodarstwo, gdzie macie fotowoltaikę, bo wtedy widzicie, kiedy była jaka produkcja, jakie były napięcia, czy powinno Wam już odcinać falownik, czy nie, ile danego dnia wyprodukowaliście, tak, tu macie wszystko zestawione. I co jest tutaj najfajniejsze w tym wszystkim, bo to, że Wam to pokazuje, to jest mały pikuś. Jeśli sobie wejdziecie w szczegóły, i to jest to, co kiedyś też z Waldkiem jednym i drugim poruszaliśmy, że dla każdego jest każda taryfa. I tutaj sobie, jeśli włączycie poszczególne taryfy, to system Wam automatycznie na podstawie Waszego zużycia realnego, odczytanego z tego monitora, pozwoli na sprawdzenie tego, jakie byście mieli ceny rachunków, jakie wysokie rachunki przy której taryfie. Tu macie parametry tej taryfy. Tam oczywiście możecie sobie edytować w razie czego i tu sobie możecie zobaczyć, ile byście kilowatów zużyli i przełączyć sobie na koszty, jakie powinny być mniej więcej, bo pamiętajmy, że to jest monitor, nie licznik energii, koszty dla danej taryfy. I sobie możecie stwierdzić, że na tej taryfie będzie Wam taniej, na tej Wam będzie drożej, bez specjalnych fizyk, przeliczania wszystkiego, matematyki. Ten system robi to za Was. Więc nie wiem, dajcie w komentarzach znać, co o tym myślicie, o tym przeliczaniu, bo tam ta cała telemetria, to wszystko, no to jest fajne wiedzieć takie rzeczy, natomiast dla mnie to naprawdę to, co tutaj można to zrobić na podstawie własnych danych, że sobie to wszystko przeliczacie na poszczególne taryfy, widzicie od razu koszty, to jest coś super, bo nie musicie się znać na rachunkach na niczym, ten system za Was to przelicza. I słuchajcie, ostatnia już najważniejsza sprawa, ponieważ no jest późno, jak Wam to montuję, zajmuje mi to wszystko sporo czasu. Dajcie komentarz, suba, cokolwiek, łapkę w górę. Jak Wam się nie podobało, to łapkę w dół, ale żeby cośkolwiek po tym filmie zostało, żebym nie robił to tylko i nie tracił swojego czasu. Zapraszam do subskrypcji i do komentarzy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już prawie ją złożyłem z powrotem. Brakuje tylko jednej zaślepki i drzwi.